Cześć, chodźcie dzisiaj rano ze mną do mojej szklarni, którą codziennie otwieram. Staram się otwierać, jak temperatura wzrośnie w środku. No i mam w środku wstawione takie dwie szklarenki, jak widzicie, i one są zasunięte na noc. I ja albo mój mąż, jak jestem w pracy, codziennie to otwierają, ale czekamy, aż temperatura wzrośnie w środku gdzieś tak do 20 stopni, żeby to spokojnie sobie otworzyć. I w środku mam wszystkie moje rozsady. Tutaj temperatura teraz, w tym momencie, przed chwilą było 20 stopni, już opadło do 19, ale w nocy było 5 stopni, a tutaj w tym małym tuneliku 6,1. Także trochę to daje, trochę to ociepla i poza tym moje papryki, zaraz Wam pokażę, i pomidory są także w tych plastikowych pudełkach, także dodaje to im dodatkowego ciepła, a pomidory są także lekko przykryte pokrywkami. I myślę, że jak na razie to nie jest prawda, że jak będzie 7 czy 8 stopni, to papryki zrzucą stożki wzrostu, czy zrzucą kwiaty, bo nic takiego się nie dzieje. A dlaczego ja to wsadziłam? No dlatego, że miałam je na parapecie w zamkniętych pudełkach i już po prostu są za duże, żeby je zamknąć, a otwartych nie mogę zostawić ze względu na koty, bo by mi to wszystko zjadły. No i wyciągnijmy sobie jedno pudełko papryk. To są najwyższe, które stały na drzwiach do ogrodu i po prostu wyciągały się trochę do słońca. I także moim zdaniem nie jest to prawdą, że papryka się nie wyciąga, bo niestety się wyciąga. Może nie tak bardzo jak pomidory, ale zobaczcie. Stały na oknie, wyciągały się do słońca. To jest odmiana Etiuda i tak właśnie wygląda. Jest długa, ale w sumie liście wyglądają bardzo ładnie. Może też ta zielona folia trochę im ogranicza światło, ale też w słoneczny dzień tutaj się robi bardzo gorąco i to może nawet być ochrona dla papryk. Te papryki, które są w tym pudełku, są niższe, bo nie stały na tych drzwiach, a stały w pudełkach, w tych pudełkach i były zamknięte na południowym parapecie, ale nie lubiły tego zamknięcia. Bardzo nie lubiły, nie było za dużo światła i to jest lajlak. One różnie też wschodziły, różnie kiełkowały w różnych terminach, także to może być tak, że dlatego mają różną wysokość. To jest Ukrainian Sweet Red. Pewnie tak powinny wyglądać, nie takie długachne, ale po niektórych widać, że będą też miały fioletowe liście. Zaraz Wam pokażę. Jest ta odmiana Between the Lines, która ma być fioletowa i liście były fioletowe. Nawet mogę poznać bez patrzenia na etykietę. Tak, Between the Lines ma takie listki. Widzicie, ma taki antocyjaninowy zabarwienie. W sumie to jeszcze się boję zostawić te papryki i pomidory tutaj, ale w nocy, no w tunelu na razie jest 5 stopni. Jak będzie się zbliżało tak do 1 stopnia, to pomyślę, żeby je zabrać do domu, ale w tym momencie no nie widzę, żeby się coś złego z nimi działo, także nie wierzcie wszystkim, którzy mówią, że papryki zrzucą stożki wzrostu w dodatniej temperaturze, bo nic takiego się nie dzieje. Prawdopodobnie wzrost się zahamowuje poniżej 10 stopni, ale w moim przypadku to nawet jest pożądane, bo nie chcę, żeby za szybko rosły. Już je można właściwie sadzić. A także mam do dodania coś takiego, że po co siać papryki w styczniu, a potem obrywać im wszystkie kwiaty? No po co? Po co? Po to je sadzimy, siejemy wcześnie, żeby nam wcześnie zakwitła, a obrywanie kwiatów to wszystko opóźnia, więc
Posiejcie sobie miesiąc później, posiejcie sobie w lutym i nie będziecie musieli obrywać kwiatków. Te były siane w lutym, 20 lutego. Także myślę, że to nawet jest trochę za wczesny termin, bo mogłyby być trochę nawet mniejsze, bardziej takie krępe. Także moje zdanie jest takie, że nie ma potrzeby siać papryki w styczniu. Jeśli chcecie, żebym Wam dokładnie pokazała, jakie odmiany papryk mam i jak wyglądają, to napiszcie, na pewno zrobię taki filmik. A teraz papryki wstawiamy z powrotem. W tym momencie przy zamkniętych drzwiach jest tutaj 20 stopni. To może zostawię otwarte, żeby się wentylowały. A za chwilę pokażę Wam inne rozsady. Tylko muszę to jakoś delikatnie wsunąć. W sumie te pudełka także troszkę ogrzewają tą ziemię w pojemniczkach, myślę. I w sumie te papryki lubią tutaj być. No i nie muszę się martwić, że koty mi pozrzucają wszystko z parapetów albo pogryzą mi liście, bo na pewno by tak było. Ta taca jest w tym białym tuneliku, czy też półce z białą folią i te papryki wyglądają tak. Mają więcej światła, bo folia jest biała, to jest Lesia Red i widzicie, są krępe, są łodygi grube, nie są za wysokie. A tutaj mam coś, co możecie sobie posiać w styczniu, a jest to Microdwarf, czyli mikroskopijny pomidorek Wilma, który posiałam 21 lutego właściwie. No widzicie, nie musicie siać w styczniu, ale możecie. I mam 3 takie Wilmy, które posadzę w doniczkach i sobie tutaj będą i one mają już zawiązki kwiatków. I też są tutaj w temperaturze 5-6 stopni i całkiem dobrze sobie radzą. Muszę je tylko podlać. One szybciej wysychają niż te w tym tutaj tuneliku, bo mają więcej światła i prawdopodobnie jest tam może nawet wyższa temperatura. To jest odmiana Tikonowski. Bardzo krępa. No i widzicie, 5 stopni w nocy, nic się nie dzieje ze stożkami wzrostu. Stożki wzrostu są zieloniutkie, soczysta zieleń. Zobaczcie, piękne. Pomidory, które stoją w tym białym tunelu, żeby mieć więcej światła, są w pudełkach przykryte pokrywką. Widzicie, wilgoć się zbiera od wewnątrz. No i jak wyglądają? No, wyglądają zdrowo, muszę powiedzieć. Dosypałam ziemi i one cały czas rosną. Zobaczcie, to jest malinowy słoń, czyli korzenie są wypuszczane. Tutaj tyle było ziemi na początku, reszta jest dosypana i zobaczcie, jeszcze urósł, więc jak go przysypiemy w większej doniczce dotąd, to korzenie po prostu są od samego dołu do samej góry. Pomidory też w sumie tak samo szybko rosną jak te, które mam na drzwiach pod światłami. Zobaczcie, liście właściwe już widać. Także ta szklarnia i te tuneliki bardzo dobrze mi się sprawdzają jak do tej pory. W Polsce jeszcze pewnie bym się nie odważyła wynieść do szklarni, ale jak będziecie mieć 5-7 stopni w nocy, to myślę, że nie jest to przeciwwskazaniem. Musicie tylko przykryć czymś, folią bąbelkową, agrowłókniną, postawić takie tuneliki, zamknąć. Także bez ogrzewania nic się nie dzieje. Tutaj widzicie moje selery, które przesadziłam do tych małych doniczek. Te selery po prostu testowałam nasiona w styczniu w domu, w pudełeczku. No i nasiona wzeszły i ja po prostu przesadziłam je do jednej doniczki.
potem przepikowałam, potem przesadziłam. No i już mam dlatego takie selerki, dlatego że po prostu były siane w styczniu. I tutaj sobie są w szklarni już od jakiegoś długiego czasu. I tak wyglądają. Bardzo jestem zadowolona z selerków w tym roku. I naprawdę dobrze wyglądają. Tutaj mam groszek, który siałam 4 marca. Jeszcze czekam na wszystkie wschody, bo widzicie, ten alderman nie wzeszedł jeszcze tak dokładnie. Tutaj mam różne odmiany groszku, mam o tym filmik. To jest groszek 6-tygodniowy, bardzo ładnie wzeszedł. To jest Shiraz fioletowy, Sugar Ann, niezbyt dobrze, Ambrosia. Także jeszcze czekam. Tutaj są te fioletowe kalafiory. No będę miała kilka, ale dosyć opornie. A tutaj są kolorowe kalafiory, także może 4 będę miała z 6. Tutaj mam kalarepki, kilka kalarepek, ale pojawił się problem w szklarni. Mamy te takie woodlice, robaczki, które zjadają liście i tutaj coś tą kalarepę podgryzło. Tak samo sałatę mi podgryzły. Tutaj w tym białym tunelu, tak jak mówiłam, mam pomidory. Widzicie? Dobrze się tu czują. Tutaj jest reszta selerków. Tutaj na drugiej półce jest ta taca z wilmą, 3 wilmy i papryki. Tutaj są następne 2 pudełka pomidorów. Zobaczcie. Niektóre zostawiłam po 2, bo chcę mieć 2 rośliny. To jest prawdopodobnie honeymoon i chcę zobaczyć, jak rośnie pod folią i na zewnątrz, żeby porównać. Tutaj posiałam bób Bartek, bób Jankiel biały i angielska odmiana Masterpiece. I tam też testuję mój granulowany obornik. O tym jest zrobiony film. Tutaj mam zioło. To jest prawdopodobnie rodzaj szałwi, zioło lecznicze. Tutaj mam Weronikę. To jest bylina kwiat, który posiałam w tamtym roku i sobie odbija od korzenia. Tutaj mam lwie paszcze, przepiękne, Madame Butterfly, które przepikowałam. To jest robota na cały dzień, bo bardzo były maleńkie, ale teraz każda ma już swoją komórkę i sobie tutaj są. Tutaj posiałam kwiaty, floksy, trawę ozdobną, różne rodzaje floksów. Tam są byliny, które nie wzeszły z tyłu. I tutaj mam miętę dla kolegi z pracy, miętę czekoladową, sobie ukorzenia się. I za chwilę przechodzimy do zielonego tunelu. W zielonym tunelu na pierwszej półce mam papryki, więc te 3 pudełka i ta taca to są wszystkie moje papryki chyba. Tak. Tutaj na tej półce poniżej, tu mam koperek posiany też właśnie w multidoniczce gniazdowo i siałam go 2 marca. Zobaczcie, to są moje zachowane nasionka, jak wolno koperek wschodzi. Koperek wschodzi dosyć wolno i potrzebuje dosyć wysokiej temperatury, żeby wzejść. Jeżeli posiejecie go w gruncie na początku marca, to będzie czekał pewnie do kwietnia, aż się zrobi trochę cieplej. Dlatego ja sobie robię rozsadę koperku. W zeszłym roku też zrobiłam i bardzo byłam zadowolona. Tutaj mam por, który siałam 27 lutego po jednym w jednej komórce, żeby zobaczyć. No mam kilka pustych komórek, ale nie za wiele. To jest Musset Bro. Tutaj mam buraczki, które z Wami siałam 25 lutego. Też buraczek potrzebuje wyższej temperatury i powoli wschodzi. Tutaj mam następną turę rzodkiewek, które muszę chyba podlać, bo też tak jakoś opornie idzie z jakiegoś powodu. Tam mam cebulę, która niestety nie wzeszła. Yellow Sweet Spanish, tak myślałam, nasiona były troszkę starawe. A tu poniżej, co tutaj mamy? Brokuł Gemini przesadzony do kubeczków. Chyba potrzebuję więcej światła, bo te listki są trochę za długie. Tutaj mam sałatę, która właściwie jest gotowa do sadzenia na działce.
ale muszę ją najpierw zahartować. Tutaj mam kwiaty, tutaj mam zatrwiany, stokrotki, które zaczęłam przepikowywać. Tutaj alisum, lwie paszcze. Tutaj mamy kapustę czerwoną, kalibos, też już przesadzona do kubeczków. Lubię tą kapustkę i tam mamy też kapustkę normalną, kabis. Poniżej następna taca z różnymi odmianami lwich paszczy. To są odmiany na kwiat cięty, dosyć wysokie. Tutaj mamy maczek kalifornijski, Purple Gleam, też przesadzony już do wielodoniczki. To jest w kolorze fioletowym i tam mamy też Carmine King, czyli też takie fioletowe, purpurowe. Tutaj mamy lawaterę, a tam mam posiane aksamitki Strawberry Blonde, czyli w kolorze takim innym niż normalnie. Tutaj mam poziomki, które sobie rosną bardzo pomalutku i dalie Bambino, które z nasion sobie robię, też przesadzone już do kubeczków. To będzie miks, a tam więcej aksamitek z tyłu. No w Anglii jest czas, żeby posadzić wczesne ziemniaki, ale pogoda była dosyć nieciekawa, także te Casablanca jest to odmiana wczesna, można już ją w Anglii sadzić. Można także przekroić, jak macie takie duże sadzeniaki, to można je przekroić na pół albo na wiele części, poczekać kilka dni, aż obeschną i każda taka połówka posadzona wytworzy roślinę ziemniaka. To jest właśnie ta metoda cheating, czyli czekania, aż wyrosną te takie kiełki przy świetle. I to właśnie się stało. I tak przygotowane ziemniaki będę sadzić. Tutaj mam późne odmiany Villa, odmiana King Edward i odmianę Picasso. Tutaj mam także pory, 3 odmiany porów. Widzicie, w zależności od świeżości nasion, ta odmiana wzeszła szybko i ładnie, ta tak średnio, a ta najgorzej. A to jest ta odmiana najbardziej przeze mnie oczekiwana, bo jest to Northern Lights, czyli odmiana o fioletowych liściach. Ta w środku to jest Below Zero mieszaniec, a ta obok, ta najlepiej, to jest Mercurian. I one sobie na razie tutaj są w pojemniku zbiorczym. Tutaj jeszcze są przepikowane stokrotki pomponette, tu jest dalia, tutaj jest dalia, którą już włożyłam do ziemi i czekam. Oprócz szklarni mam także ten stary Inspect, to jest po prostu podparte, żeby było otwarte. I tutaj mam moją cebulę, wszystkie moje rozsady cebuli, zobaczcie. To są moje cebule. I tu jest wiele odmian, a tam jest druga paleta z moimi cebulami i są tam lwie paszcze, a tutaj mamy odmianę Alibaba, posadzoną, posianą właściwie też po kilka nasionek w tej małej multipalecie. Tutaj mamy lewkonie przepikowane. Cebulę wystawiłam tutaj, żeby nie miały po prostu za ciepło. Pomyślałam, że w szklarni mają za ciepło, za bardzo wysychają i po prostu nie było im tam dobrze. Cebula też bardzo powoli rośnie, no ale rośnie, już wypuszczają drugie listki. Tutaj mam wiosenne cebulki, które będę zbierać w pęczkach, odmiana Apache i odmiana TSX Darcy i oczywiście więcej lwich paszczy. W Anglii już zaczynają kwitnąć pierwsze wczesne tulipany i hiacynty. Do Was też to przyjdzie. Nie martwcie się i potem nas przegonicie. A na dzisiaj zaplanowałam sobie siew tych nasion. Pozdrawiam Jolę z kanału Moje Uprawy, bo pod Twoim wpływem zakupiłam sobie tą trichodermę, a właściwie to tu jest z dodatkiem trichodermy, bo w Anglii nie można dostać tego grzyba, ale to są te
mycorrhizal fungi, czyli grzybki, które współpracują z korzeniami roślin, z dodatkiem trichodermy. Kupiłam to na eBayu i będę testować. To jest podobno do pomidorów i do papryk i do chili. Dodali mi także taką próbkę alg, czyli wodorostów, tutaj po angielsku, która ma wspomagać rośliny. Mam o tym też film o wodorostach. No i mam 10% zniżki na następne zakupy. No i tyle na dzisiaj. Powiedzcie mi, czy taki typ filmu Wam się podoba? Co robię w ciągu dnia? Pokazuję Wam, co u mnie rośnie. Nie tylko takie bardzo tematyczne filmy. Pozdrawiam wszystkich, cześć.